Witam serdecznie w kolejnych shortach Luczyna, czyli serii, w której wspólnie przeglądamy i komentujemy przysyłane do mnie klipy waszego autorstwa. Pamiętajcie, że każdy, kto chce pokazać nagrany przez siebie klip, oczywiście może to zrobić. Wystarczy przesłać link do materiału na adres shortyluczyna@gmail.com. Więcej szczegółowych informacji znajdziecie w opisie pod filmem. Oprócz samego oglądania zapraszam do dzielenia się własnymi opiniami, spostrzeżeniami lub uwagami dotyczącymi wspólnie oglądanych sytuacji. Uczymy się całe życie, a zdecydowanie lepiej wyciągać wnioski z cudzych błędów niż przerabiać wszystko na własnej skórze. Przed nami kolejna porcja prawdziwych perełek, także przechodzimy do sedna. Wojtek zakończył to wyprzedzanie w polu. Na szczęście oprócz śniaków nic mu się nie stało, natomiast Versys, jak sam napisał, poszedł niestety do kasacji. Razem z kierowcą z BM-ki zaczekali na policję. Wojtek opowiedział jak było, a Szwed wszystkiego się przy policji wyparł i powiedział, że jechał prawidłowo, a to kierowca motocykla popełnił błąd i to jego wina. Wojtka uratowało jedynie właśnie to nagranie, którym się z nami podzielił. Policjanci po obejrzeniu zmienili zdanie i uznali Szweda winnym spowodowania tej kolizji. Warto mieć jakąkolwiek kamerkę. Z własnego doświadczenia chciałbym tylko dodać, że dbając o własne zdrowie, warto w takiej sytuacji dać jednak temu drugiemu w kolejce do wyprzedzania te 2-3 sekundy więcej, żeby mieć pewność, czy bierze pojazd przed sobą, czy nie i czy nas widzi. W tej sytuacji jego prędkość się nie zmniejszyła i zbliżał się do pojazdu wolnobieżnego cały czas w tym samym tempie, lampy stopu się nie zapaliły ani na chwilę i pomimo braku użycia kierunkowskazu, jak to klasycznie w przypadku BMW bywa, mogliśmy zakładać, że będzie wyprzedzał, a nas nawet niekoniecznie widzi. Wojtek pojechał swoje, mimo tego, że z prędkości i trajektorii wszystkich pojazdów mogliśmy wnioskować, że BMK będzie musiała hamować na wysokości naszego wyprzedzania. Zakładał też, że Szwed dokładnie widzi i doskonale rozumie całą sytuację. Chodzi mi wyłącznie o nasze zdrowie, bo zwróćcie proszę uwagę, że mimo iż wina jest Szweda, to i tak to my leżymy rozwaleni w rowie. Na dwóch kółkach musimy myśleć za siebie i za resztę uczestników ruchu. Niestety nie możemy traktować innych jak sprawnych kierowców z dobrym refleksem i całkowitym orientem, co się dzieje we wszystkich kierunkach. Wręcz odwrotnie, dla własnego bezpieczeństwa traktujcie wszystkich jak niewidomych i przygłuchych staruszków, którzy samochodem poruszają się po omacku raz w miesiącu. Nie stawiajmy na szali własnego zdrowia, opierając wszystko wyłącznie o to, czy inny kierowca da radę zrozumieć i wykonać taki czy inny manewr zgodnie z naszymi oczekiwaniami. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. Arek rzeczywiście pechowo i nieroztropnie. Sam się też tak w życiu kiedyś niechcący wystawiłem, a nawet dużo gorzej, jeśli mam być szczery. Co prawda tutaj mandat nie był na pewno za wyprzedzanie, bo wyprzedzania na nagraniu nie było, było omijanie, czyli przejechanie obok pojazdu nie znajdującego się w ruchu. Ja wiem, że najechanie linii, ustawienie się przed radiowozem i tak dalej, ale takie coś niebiescy mają zazwyczaj w tyłku, czasem robią nawet motocyklistom miejsce, szczególnie w korkach. Sami tutaj wrypali się za linię warunkowego zatrzymania P14, czyli też jakoś ekstremalnie religijnie nie jeżdżą. W każdym razie, po tym co Arek napisał, czyli 400 i 7 punktów karnych, możemy wnioskować, że mandacik był za prędkość, bo jest to dokładna nagroda za przekroczenie w przedziale 26-30 km na godzinę. Także chłopcy odpalili swój rejestrator, jak zobaczyli ustawiającego się przed nimi chętnego i gdzieś tam na brakującym fragmencie nagrania między startem a zatrzymaniem było widocznie zaliczone 76 km na godzinę lub więcej. Nie muszę chyba tłumaczyć, że warto zerkać po omijanych samochodach na mieście
się, kto tam w środku siedzi, szczególnie jeśli mamy zamiar pokazywać im, jak szybko potrafimy ruszyć i nie dawać policji niepotrzebnych powodów do zatrzymania. Sytuacja raczej opanowana, jak to sam autor w mailu nazwał, to dobre określenie. Z umiejętnościami Marqueza nie miało to chyba jednak za wiele wspólnego, bardziej z dużą ilością szczęścia w głupiej sytuacji stworzonej na własne życzenie. Nie będziemy się roztrząsać nad tym, że całe towarzystwo wyprzedza na podwójnej ciągłej przed prawym łukiem, łącznie z osobówką wyprzedzającą rowerzystę. To jest w pełni świadoma decyzja, wszyscy jesteśmy dorośli, wiemy co wolno, czego nie i ile to kosztuje. Natomiast nie bez powodu, jadąc w większej grupie, warto zawsze poczekać, aż motocykl przed nami skończy swoje wyprzedzanie lub chociaż będzie już w takim miejscu, gdzie nie ma opcji, żeby go już nie skończył, zanim my sami wystartujemy. Koledze z przodu na kawie wyprzedzanie z jakiegoś powodu nie wyszło, albo zwątpił czy zdąży, albo tak jak autor napisał, że może źle wbił bieg, tak czy siak zamarł na przeciwnym pasie, na czołówkę z nadjeżdżającymi samochodami, na swój pas nie mógł wrócić, bo już miał pod skrzydłem autora nagrania, jadącego z dużo większą prędkością. Pani Bozia i kierowcy samochodów jadących z naprzeciwka mieli jednak obu w opiece i obeszło się bez kolizji. Uczciwie i bez żadnych złośliwości trzeba sobie przyznać, że daliście ciała, samochody z naprzeciwka oraz ten jadący w tym samym kierunku musiały hamować i zjeżdżać maksymalnie do krawędzi jezdni, żebyście się zmieścili. Na szczęście nic się nie stało, lekcja odebrana za darmo i bez żadnej szkody. Ważne, żeby po takiej akcji oprócz zbijania piony i picia browarków wyciągnąć odpowiednie wnioski, bo następnym razem może być zdecydowanie mniej fartownie. Ja wiem, że czasem przyjmujemy dziwne pozycje na motocyklach, żeby rozprostować tyłek albo nogi, sam czasem się nieźle wydurniam, ale przy jakiejś tam okazji możesz subtelnie zasugerować koledze na kawie, żeby rozważył nie jeżdżenie na takiego kaczora, bo jak się zaczną winkle, to połamie stopy albo nogi w kostkach. Dzwon. No. Nie. Złapał mnie trawers. Tu nie ma co za wiele gadać, kierownik zagapił się na drogę z lewej strony, nie patrząc gdzie jedzie, później lekko przypanikował, złapał trawers i położył maszynę. Na szczęście spokojniutkie tempo jazdy spowodowało, że fikołek był niegroźny i jedyne co było do prostowania to dźwignia hamulca. Gdyby jechał znacznie szybciej, to załadowane by było centralnie w to drzewo, przed którym się położył, czyli zdecydowanie gorzej zarówno dla maszyny, jak i kierownika. Fikołki z takiego czy innego powodu poza asfaltem zdarzają się każdemu, ważne żebyśmy nie szaleli zbyt wiele ponad własne umiejętności, wtedy każda kolejna lekcja wychodzi nas tak jak tutaj, bardzo tanio i na wesoło. Wygląda na to, że kierowca Mercedesa próbował świadomie, z pełną premedytacją wymusić pierwszeństwo na motocykliście. Kierowca samochodu nie tylko nie powinien, ale nie może czegoś takiego robić, niezależnie od tego, czy uważa, że motocykl powinien lub nie powinien się tam znajdować. Swoją drogą po mijanych znakach widzimy, że jest tam dość ciekawa sytuacja. Na samym początku, jadąc wcześniej, mamy znak początek buspasa z dopuszczeniem różnych pojazdów, w tym motocykli. Po jakimś czasie mijamy jednak znak wyznaczający prawy pas tylko do prawoskrętu dla wszystkich oprócz autobusów, które z kolei mają nakaz jechania z tego pasa przez skrzyżowanie na wprost. Zaraz za nim jest kolejny znak odwołujący dopuszczenie dalszej jazdy buspasem na wprost wszystkim innym pojazdom wymienionym na tablicy. Tuż za skrzyżowaniem mamy z kolei znak znów dopuszczający wszystkie te pojazdy do ponownego poruszania się buspasem. Czyli jeśli dobrze rozumiem to oznakowanie, to w tym miejscu jazda buspasem na wprost przez skrzyżowanie nie jest dozwolona dla żadnego innego pojazdu niż autobusy i Radek pojechał tam dalej już przez samo skrzyżowanie tak naprawdę
naprawdę nieprawidłowo. Powinniśmy tutaj wskoczyć na środkowy lub lewy pas, jednym z nich przejechać skrzyżowanie i dopiero tam za kolejnym znakiem z dopuszczeniem wrócić z powrotem na buspas. Ciekawe rozwiązanie, może dlatego, że autobusy mają zaraz za skrzyżowaniem na tym pasie przystanek. Oczywiście ja żadnym specjalistą ani autorytetem nie jestem, tylko próbuję to rozszyfrować tak na logikę, także dajcie znać, czy dobrze rozumiem to oznakowanie. W każdym razie gość z Mercedesa nie miał żadnego prawa zajeżdżać Radkowi w ten sposób drogi i stwarzać mu takiego zagrożenia. Radek twierdzi, że kierowca auta zrobił to specjalnie, bo widział i słyszał nadjeżdżający motocykl i celowo dalej powoli wjeżdżał na jego pas, chyba żeby udowodnić jakieś swoje racje lub przekonania, akceptując w pełni fakt, że może mu swoim zachowaniem wyrządzić krzywdę. To czy tam gdzieś dalej tym pasem można czy nie można było jechać na wprost przez skrzyżowanie, czy tylko w prawo, nie ma żadnego wpływu na pierwszeństwo w tym miejscu, w którym doszło do zdarzenia. Radek ze swojej strony mógłby się jedynie nieco bardziej kierować dobrem własnego zdrowia, bo dobrze wiedział, gdzie patrzeć i zamiary Mercedesa dojrzał dużo wcześniej. Jak tylko zobaczył te skręcone kółka w szeregu samochodów i ruch Mercedesa, poszła ręka na sprzęgło, ale zamiast wtedy po prostu zwolnić i go z góry do dołu obtrąbić, bo miał na to mnóstwo czasu, robił przygazówki i jechał dalej swoje, ufając, że kierowca samochodu odpuści. Jak widzimy, nie odpuścił i końcówka akcji zrobiła się chwilowo niebezpieczna. Motocykl to nie samochód, a mylna logika, że jedziemy swoje, najwyżej się zderzymy, bo to przecież nie będzie nasza wina, jest tutaj bardzo zgubna. Tak jak było w pierwszym klipie, co z tego, że to nie nasza wina, jak to my leżymy później połamani w rowie albo przy krawężniku. Sam się do tej pory również czasami przyłapuję dokładnie na takim samym zachowaniu, mimo kilkunastu lat przygód i przeróżnych doświadczeń na dwóch kółkach. Na szczęście z wiekiem i doświadczeniem przychodzi coraz więcej opanowania i znacznie mniejsze zaufanie do innych uczestników ruchu. Można zwolnić, popukać się w głowę, podjechać i na spokojnie wyjaśnić, o co chodzi. Może gościu nie rąbnie kogoś innego innym razem. Tak jak mówiłem, szkoda naszego zdrowia na takie akcje. Często w wypadku nie mamy nic do powiedzenia, bo rzeczy dzieją się po prostu zbyt gwałtownie i szybko, ale jeśli sytuacja jest tak rozwleczona jak tutaj, to mimo braku naszej winy sami mamy jeszcze ogromny wpływ na jej przebieg. Gdzie tu, tutaj może gdzieś? No tutaj staniemy, nie będziemy. Nóżka mi się złożyła. Odjedź. Podniosę. No. Nóżka mi się złożyła. Nagrało się. Sam się chwilkę zastanawiałem, co tu się odwaliło, ale tak jak Dawid napisał, po prostu nie do końca otworzył stopkę i przy zsiadaniu się złożyła, co spowodowało położenie maszyny. Taki wstyd jak najbardziej spowoduje, że już zawsze będziemy sprawdzać, czy mamy tę stopkę dobrze rozłożoną przed odstawieniem maszyny na bok. Sytuacja mówi w większości sama za siebie. To, czego nie do końca widać i może nie być łatwo wywnioskować, to że kierowca małego srebrnego busa, który prawie zdjął autora nagrania, czyli Maćka z jego Tenery, jechał na zderzaku tego większego białego busa i nie obserwował drogi, bo gdy biały bus zaczął zwalniać do manewru, bo w tamtą ulicę skręcał, ten srebrnym zaskoczony w ostatniej chwili odbił na prawo, rozbijając sobie lusterko, a w drugim samochodzie tylną lampę i wyjechał centralnie na zderzenie czołowe z Maćkiem. Dobrze, że ten miał niewielką prędkość, dał po heblach i odbił, ile dał radę do krawędzi jezdni. Nie było zasadniczo gdzie dalej uciekać, bo na wysokości posesji w trawniku po lewej były wykopane głębokie rowy co kilkanaście metrów. Była kolizja, więc i tak wszyscy się zatrzymali, żeby rozwiązać temat. Sprawca powiedział, że jechał na tempomacie, drapał się po plecach i dlatego uderzył w białego busa. Maciek uważa jednak, że najpewniej gapił się w telefon, bo nawet drapiąc się po plecach, jajkach czy czymkolwiek innych, ale patrząc na drogę, nie sposób nie zauważyć, że bus przed nami wrzuca kierunek i zwalnia. Na szczęście
szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, ale niemniej było bardzo poważnie. Zderzenie czołowe na motocyklu z takim pojazdem skończyłoby się niestety zapewne tragicznie. To jest właśnie jedna z tych sytuacji, kiedy mamy niewiele do powiedzenia i często ułamek sekundy na podjęcie jakiejś decyzji. W przeciwieństwie do tych, gdzie z drugim pojazdem jedziemy na siebie przez 5 czy 7 sekund i nikt nie ustąpi, bo każdy myśli, że ma rację, aż w końcu się zderzymy. Cieszymy się, Maćku, że udało się z tego wybrnąć bez szwanku. Za gapowe się płaci, Radek zapomniał zapiąć kufer pakując się na wyjazd i ten oczywiście odfrunął sobie później na zakręcie. Mega fartownie, bo akurat nikt nie jechał, kufer się trochę podrapał, ale nadawał do dalszego użytku. Kokosku, kochany jedyny, wyprzedzasz pod górkę, gdzie widoczność pojazdów na przeciwległym pasie jest mocno ograniczona i pojawiają się one nam dopiero, gdy przekroczą szczyt. Wyprzedzasz pod górkę, mając z tego co widzę bardzo ograniczoną moc motocykla, wynikającą z jego małej pojemności, to jest chyba 50. Jakim cudem byłeś, tak jak piszesz, w 100% pewny, że zdążysz? Ja wiedziałem, że nie zdążysz, jak tylko zobaczyłem odcinek drogi, jaki masz przed sobą, jak późno zdecydowałeś się na manewr i jakie ten motocykl ma przyspieszenie po otworzeniu przepustnicy na maksa. Sam jeździłem zarówno na skuterze 50, jak i na motocyklu 125 przy wadze ponad 110 kg i szybciutko się nauczyłem, na co można sobie pozwolić, a na co nie. Tutaj niestety bardzo źle oceniłeś swoje możliwości, wyskoczyłeś do wyprzedzania pod górkę na ślepo, na szczęście była ta ścieżka po lewej, na którą mogłeś uciec i finalnie skończyło się tylko na praniu bielizny i mam nadzieję weryfikacji własnych możliwości skutkującej lepszymi decyzjami w przyszłości. Adaś napisał, że trochę spanikował, ale nic mu się nie stało. Gleba była wynikiem gwałtownego zajechania ci drogi przez kierowcę samochodu wyjeżdżającego z podporządkowanej ulicy z prywatnego osiedla. Ty, jako osoba początkująca, potraktowałeś w sytuacji zagrożenia przedni hamulec zero-jedynkowo, czyli wciskając go po prostu panicznie do oporu, przez co poszedł ślizg przodu i maszyna położyła się na bok. Nie mogłeś tego zrobić inaczej, bo jeszcze tego nie ćwiczyłeś. Czy dałoby się wyhamować z tej prędkości bez kolizji z tym samochodem? Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że lekko przednim kołem i tak by było wjechane, może z uszkodzeniem lak, może bez, kto wie, nie jesteśmy wróżkami. Twoja prędkość była niewielka, ale na pewno nie można powiedzieć, że było tam dużo czasu i miejsca na reakcje i manewry. Jeśli miałbyś wjechać w niego bezpośrednio motocyklem, to może i lepiej, że sprzęt położyłeś, nic ci się nie stało, a to jest najważniejsze. Jeśli z daleka widzimy, że ktoś się czai do włączenia do ruchu, to od razu już powinniśmy wiedzieć, co robić i dać sobie samym jak największe szanse w razie, by rzeczywiście wyskoczył. Zaufanie, jak widać po przysłanych przez Was filmach, jest często zgubne. Zwalniamy i dojeżdżamy do linii środkowej, dając innym największe szanse nas zobaczyć i jednocześnie sobie pole do manewru w obu kierunkach, jeśli takowy okazałby się konieczny. Ja zawsze dodatkowo zerkam bezpośrednio na kierowcę. Jeśli w ogóle go nie widzę albo widzę tył jego głowy, to już wiem, że szanse na wyjechanie mi pod koła są spore, bo mnie nie widzi i patrzy w innym kierunku. Jeśli widzę jego oczy, czyli patrzymy bezpośrednio na siebie, to przynajmniej wiem, że mnie widzi i jest mniejsza szansa, że z premedytacją i tak wyjedzie. Aczkolwiek wielokrotnie przerabiałem również takie scenariusze, więc nie ma co odkręcać od razu, jak tylko nam się wydaje, że ktoś nas widzi. Tutaj kierowca samochodu podjął ryzyko, nie do końca widząc, czy coś jedzie, czy nie, bo zobaczcie, że miał pieszego na chodniku idealnie na linii swojego wzroku i Adama na motocyklu. Miało to miejsce przez dłuższą chwilę, bo pieszy szedł w jego kierunku, zasłaniając mu coraz większą część drogi. Nie widział Adama do ostatniej chwili, a i tak postanowił wyjechać. Bardzo często tak właśnie ludzie robią. Po prostu zakładają sobie, że nic nie jedzie, bo przecież jaka jest szansa, że akurat tam, gdzie my nie widzimy, coś będzie. Na mieście oczy zawsze dookoła głowy, co nie zawsze jest łatwe.
Tomek tak się skupił na nagrywaniu swojego ziomka, że zapomniał patrzeć na drogę i wyskoczył przez krawężnik. Dobrze, że nie przypanikował, nie zrobił żadnych niepotrzebnych ruchów, tylko dał motocyklowi jechać sobie dalej. Jeśli koniecznie musicie filmować kogoś na motocyklu przez dłuższą chwilę w takich warunkach, to pozwólcie, że podzielę się z wami jedną podpowiedzią. Mając kamerę na kasku, na przykład na brodzie, skupcie się tylko na tym, by to kask i kamera była skierowana w stronę obiektu nagrania, ale wasz wzrok już absolutnie nie. Kamera nagrywa tak samo bez względu na to, czy patrzycie na obiekt nagrania, czy nie. Także głowę mamy skierowaną mniej więcej w dobrym kierunku, ale wzrok dalej pozostaje na drodze. Owszem, wymaga to trochę podzielności uwagi, ale jest zdecydowanie bezpieczniejsze niż zafiksowanie się wzrokiem na filmowanym obiekcie i podświadome skierowanie motocykla na przykład poza drogę lub przeciwległy pas. Można powiedzieć, że klasyka gatunku. Osoba początkująca, ktoś nam robi fotki, nie wiemy do końca gdzie patrzeć ani co robić, prędkość mamy za dużą na własne umiejętności, skupiamy się nie na tym co trzeba i nagle jesteśmy w tyłku. Prędkość, która była dla nas spoko na prostej, okazuje się 5 razy za duża na zakręt, panikujemy, patrzymy prosto tam gdzie nie chcemy jechać, wciskamy heble i wylatujemy prosto przez zakręt, trzymając kciuki, że los będzie dla nas łaskawy. Tutaj Łukasz nie mógł lepiej trafić, bo przeciwległy pas miał akurat chwilowo pusty, unikając ryzyka zderzenia czołowego, a poza drogą wleciał fartem prosto w utwardzoną zatoczkę. Takie akcje otwierają początkującym oczy jak nic innego, uczą pokory i najlepiej, gdy tak jak tutaj są całkowicie darmowe. Najważniejsze, że fotka się udała. O kur... Kuba napisał, że dopiero zaczął przygodę na 2 kółkach, jest początkującym i to jego pierwszy szlif. Sam nie jest pewien, co się stało. Pisał m.in., że było tam trochę piasku, którego na nagraniu nie widać. Dla odmiany sam chętnie poczytam, co mu napiszecie, także zapraszam do analizy klipu i komentarzy. Konrad obawiał się, czy jego klip nie jest zbyt drastyczny na tą platformę i według aktualnych zasad YouTube'a jest, dlatego zasłoniłem wszystko, czego aktualnie nie wolno pokazywać. Mimo ryzyka, że tak jak wielokrotnie wcześniej YouTube zablokuje wszystko w cholerę, chciałem koniecznie wam to pokazać, bo nic innego nie trafia tak do świadomości młodych gniewnych, jak właśnie takie obrazki. Konrad jechał ulicą, kijanka włączała się do ruchu wyjeżdżając z zakładu pracy. Widoczność w tym kierunku bardzo mocno ograniczona, słabo to widać, ale przy samej krawędzi jezdni stoją tam zaparkowane samochody. Kijanka ma m.in. dlatego lustro na wyjeździe, z którego niestety nie skorzystała. Konrad jechał tam niestety zamiast przy środku to przy krawężniku, również nie ułatwiając zobaczenia się i nie dając sobie zbyt wiele pola do manewru. Kijanki nie widział do ostatniej chwili. Co do prędkości, nawet nie podejmuje się dyskusji, nie będę pajacował z jakimś zgadywaniem po długości lotu. Jeśli jechał za szybko, to sam na pewno wie, nikt i tak nie zapłacił w tym zdarzeniu tak wysokiej ceny jak on. Zapauzujcie sobie i zapoznajcie się proszę z listą rozpoznanych urazów oraz obrażeń, jakie można odnieść przy takiej z pozoru zwykłej kolizji. Wina jest pani z kijanki, tylko odpowiedzcie sobie sami, co z tego. W shortach skupiamy się głównie na lightowych klipach, które i tak muszę blurować, bo nic innego nie wolno jest mi tu wam pokazywać, ani omawiać. Musicie jednak wiedzieć, że takich klipów jak Konrada i niestety jeszcze gorszych mam przysyłanych więcej niż byście się spodziewali. Jazda po mieście w ruchu ulicznym jest zdecydowanie najbardziej niebezpieczną formą aktywności na motocyklu. Początkujący mogą o tym jeszcze nie wiedzieć, ale trenowanie jazdy sportowej pod rokiem instruktora na torze lub nawet trenowanie enduro lub jakichkolwiek innych dyscyplin sportu, które powszechnie uważa się za niebezpieczne, są statystycznie dalej wielokrotnie bardziej bezpiecznym zajęciem niż jazda w ruchu ulicznym. Jak wam starsi motocykliści mówią, myślcie za siebie i za innych, miejcie oczy dookoła głowy, to nie po to, żeby was głupio straszyć, czy żeby was strofować, tylko żebyście nie pozwolili własnej brawurze i braku pokory w połączeniu z czyimś błędem zmienić
całego swojego dalszego życia lub go nie daj Boże zakończyć. Zima się dłuży, wszyscy już przebierają rączkami i nóżkami, kiedy wreszcie wystrzelą z garaży na swoich sprzętach. W poprzednim roku w Polsce miało miejsce około 2381 wypadków z udziałem motocyklistów, w których zostało rannych około 2259 osób i zginęło 197 osób. Konradowi z całego serca życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia i Wam wszystkim bezpiecznego i pełnego radochy oraz samych pozytywnych przygód startu nowego sezonu 2026. Na tym kończymy ten odcinek. Oczywiście śmiało przysyłajcie swoje kolejne klipy, bo myślę, że wspólnie takimi shortami oprócz samej rozrywki robimy też trochę pożytecznej roboty, szczególnie dla świeżych motocyklistów i kolejnych pokoleń wsiadających na dwa kółka. Dzięki za oglądanie i do usłyszyska niebawem. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. Yo, co to jest takie czarne i szybkie? Luczyn dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.